Na bombki i pisanki zawsze jest odpowiednia pora, nawet jeżeli rodzina patrzy na nas trochę dziwnie. Ani Wielkanoc, ani Boże Narodzenie mnie nie zaskoczy. Z mojej strony ekranu już jest połowa stycznia, więc to jest najlepszy czas, żeby zabrać się za jajka. Plastikowe 11 przed ozdobieniem zetrę z nich nieestetyczny szef. I dopiero teraz pomaluję jajka farbą akrylową. Przygotuję dla Was 3 jajka w 3 kolorach, ale oczywiście kombinacji kolorystycznych może być bardzo dużo. Ja wybrałam kolor budyniowy, szary oraz błękitny. Szczoteczka do zębów, więc będą kropeczki. Po pierwsze lubię chlapanie, a po drugie jajeczka będą wyglądały naturalniej. Na jajku szarym i niebieskim kropeczki białe, natomiast na budyniowym brązowe. Kolor gałązek także uzależniłam od koloru jajek. Na jajeczku budyniowym gałązki brązowe. Tu nie ma żadnych reguł, malujecie jak chcecie. Chude albo grube, w długość albo w poprzek, one wszystkie po namalowaniu kwiatków będą wyglądały fajnie. Jak namalujecie gałązki nie ma znaczenia, natomiast istotny jest ich kolor. Budyń to kolor ciepły i wybrałam kolor gałązek brązowy, czyli także ciepły. Natomiast na jajkach zimnych, czyli niebieskim i szarym, wybrałam zimne gałązki, czyli namalowałam je na szaro. A teraz przyda się pasta do modelowania, farba akrylowa oraz główne narzędzie zdobnicze – wykałaczki. Czy można pominąć pastę? Można, ale dzięki jej użyciu nasze różyczki i listki będą przepięknie wypukłe. Zrobienie różyczek i listków jest naprawdę bardzo proste i trzeba się postarać, żeby komuś nie wyszło. Kwiatki robimy w 2 etapach. Po pierwsze nakładamy białą pastę. W drugim etapie na mokrą pastę dokręcamy farbę akrylową. To jest rękodzieło, więc każda różyczka wychodzi inaczej i każda jest fajna. Dajemy sobie na luz, ponieważ większe, mniejsze, ciemniejsze, jaśniejsze, wszystkie różyczki fajne są. A teraz listki. Farba zielona, dokręcona do pasty i już można je robić. Z listkami nie czekam do wyschnięcia różyczek, dokładam je jeszcze do mokrych kwiatków. Przy tych pisankach to listki robią całą robotę i warto się do nich przyłożyć, bo dopiero po ich dodaniu nasz kwiatek wygląda jak kwiatek, czyli jak różyczka. Pierwsza połowa pisanki prezentuje się w ten sposób. Teraz ją odłożę do wyschnięcia i zajmę się następnymi kolorami. Wydaje mi się, że w kamerze nie widać różnicy, ale pierwsze różyczki na kolorze budyniowym zrobiłam dodając do pasty klasyczny kolor czerwony. Natomiast na jajku szarym dodałam do farby ciemny róż. Dopiero gdy wyschnie jedna strona jajka, zabieram się za ozdobę drugiej. Gdy jajka wyschły, pomyślałam, że są trochę smutne i ożywiłam listeczki kolorem limonkowym. Nie przemalowałam całych listków, dodałam im tylko delikatne limonkowe akcenty. I jak teraz, wydaje mi się, że odrobinę lepiej. I ostatni etap, który bardzo lubię, ale zawsze zajmuje mi nadspodziewanie dużo czasu, czyli ozdabianie, dekorowanie, wstążeczkowanie. I jak podejmę już tą trudną decyzję, muszę to wszystko zszyć albo skleić, żeby ostatecznie wiosenne pisanki prezentowały się tak. Zrobię trochę zbliżeń, bo dopiero teraz widać, jakie fajne efekty 3D zrobiła pasta do modelowania. Pisanki, różyczki i w moim domu zapachniało wiosną, czego i Wam życzę. Jak zwykle listę artykułów użytych w filmie zamieściłam w jego opisie. Dziękuję za uwagę, zapraszamy do naszego sklepu oraz na inspirello.pl.